To jest wycinanka. A to na przykład jest wycinka albo wycinek z ostatniego filmu. Dzisiaj na vlogu temat całkiem niespodziewanie, którego zupełnie nie planowałem. Temat, który jak dla mnie, osoby, która fotografuje najważniejsze wydarzenia w ludzkich życiach, takie jak wesela, nie umiem tego powiedzieć. To znaczy konkretnie z materiału, który nie trafił do ostatniego filmu, czyli w zasadzie wycinek z materiał, który nie trafił do filmu. Teraz, skoro sobie ustaliłem terminologię, można zaczynać dzisiejszy film i już dokładnie wiecie, o czym będzie. Dobrze, światło sobie trochę poprawiłem, jest lepsze. Podczas kręcenia tych co 3-dniowych filmów powstaje dużo materiału rejestrujemy, który nie trafia do ostatecznej wersji każdego z nich. Z różnych powodów. Po pierwsze, często jest tego materiału po prostu za dużo i nie chcę, żeby filmy były nudne, żeby były przydługawe, żeby powodowały utratę uwagi u publiczności. Uważam, że ważne jest opowiadanie historii, przekazywanie tego, co chcemy przekazać, ale w sposób taki, żeby to było dość zwięzłe, spójne i niezbyt rozciągnięte w czasie. Często mam moment, kiedy mówię sobie, no dobra, do rzeczy, a jak już wiecie, po naszych filmach przeskakiwać nie wolno. You're a bad person if you skip. No, we don't want to be negative on our vlog. Then don't skip. W trzecim sezonie tego vloga postanowiłem, że będę się bardziej koncentrował na opowiadaniu konkretnych historii. Mimo że pierwszy odcinek tego sezonu był zatytułowany Filmy o niczym, to tak prawdę mówiąc nie chcę zupełnie opowiadać filmów o niczym. Często jest tak, że mamy różne małe części dnia, które trafiają do tych filmów i nie wiążą się za bardzo z całą historią. This vlog is gonna be a bunch of just really random things. I'm at the bank right now and I have to show you what's inside, guys, because I know it's very hot right now. These are very hot days of the summer, but I've never seen a machine, a cooling machine just like this one inside this bank yet. You can't really film in there, so Wells Fargo is probably gonna sue me for posting this video, but no, seriously, I hope they don't sue me, and you have to see this cooling machine that they came up with. Very inventive, very inventive. Więc jeśli się zastanawiacie, jaki jest poziom technologiczny Ameryki w roku 2018, to tak są konstruowane maszyny do chłodzenia powietrza wewnątrz amerykańskich instytucji finansowych. No dobra, ja sobie robię. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. To tak tylko dla podniesienia nastroju, żeby trochę weselej było. Tak. I wydaje mi się, że czasami to jest dobre, bo jest to tak jakby oderwanie się od tego głównego tematu, mały oddech, czasem jakaś anegdota, coś śmiesznego i tak dalej. Myślę, że czasami można zawierać takie dodatkowe sekwencje w filmach i nie powodują one żadnej szkody, nie niszczą, nie rujnują głównej historii. Natomiast jeśli umieści się takich dodatkowych elementów, które są tak jakby spoza głównego wątka zbyt wiele, to wtedy faktycznie powoduje to bałagan i chcę tego unikać w trzecim sezonie. Dlatego często bardzo trudno jest mi edytować te filmy, bo decyzje o tym, co wyciąć, a co zostawić są niełatwe do podjęcia. Staram się być samokrytyczny i na przykład kiedy robię film z Fancy Food Show i opowiadam jakąś tam historię naszej podróży do Nowego Jorku i tego, co sedna sprawy, tego, co faktycznie zdarzyło się podczas tego food show, jest opowiedziana pewna historia. Reszta tego dnia, czyli nasz powrót do domu, miała również ciekawe wydarzenia, które można by było zawrzeć w tym vlogu, ale kiedy miałem to wszystko wyedytowane i spojrzałem na ten odcinek i sam go oglądałem, starałem się podejść do niego krytycznie i stwierdziłem, że jest on za długi, jest po prostu przynudnawy, mimo że końcówka naszego dnia wyglądała tak. Are we stuck? A stem sword rider stuck on SEPTA train for more than an hour without AC. Okay, great. Świetne są te pociągi tutaj, bo jeżdżą na czas i nie musi się człowiek o nic martwić, tylko sobie siedzi, odpoczywa w klimatyzacji, chyba że nie jeżdżą na czas. I w dniu takim jak dziś na przykład są opóźnione o 45 minut albo nawet do godziny, więc dzisiaj sobie utknęliśmy na stacji w Trenton i nie wiadomo kiedy się dostaniemy do Filadelfii, może przegapię.
mój własny mecz piłki nożnej, który miał być o 8, znaczy mecz jest o 8, tylko mnie tam nie będzie. 120 degrees where? It said the outbound train stopped for more than an hour near the zoo. The train was without air conditioning in Monday's dangerous heat. Temperatures topped 101 and the heat index was as high as 110. It's about 120 degrees in here and everyone's miserable. Oh hey everybody, we're still here. The delay is now about an hour and 20 minutes. Can't order pizza and I'm getting hungry. I'm not sure they would deliver pizza here. No one really knows how much longer this will take. I am very deterred at this point from using this method of transportation in the future. People are getting antsy here. You mad? I'm just ready to go. A train is here finally. Let's hope this one takes us to Philadelphia. David. Why do we keep running back and forth? Let me see how many is on there, and I'll open the third car for you. But we're not opening up that second. No. I'm opening up the third car. The second car is so hot, you'll pass out. I said, she's not listening to me. It's hot. Okay. It's too hot. The air is probably not working in it. Yeah, I read about that. Jest problem z powerem w pociągu i nie ma dmuchania zimnego w drugim wagonie, więc Kolo może otworzy trzeci, ale drugiego powiedział, że nie otwiera. Żebyśmy tylko dojechali. Okej, otwiera trzeci. Wchodzimy. 30th Street only. No stops in Brownsburg, Tacony, North Philadelphia, Holmesburg, Torresdale, Cornwall Heights, Bristol, Croydon, Eddington, Levittown, just 30. Dobrze jest. Wsiedliśmy i dmucha zimne. To jest AC. We're safe. Thank goodness. Wszystko gra. Zajedziemy do domu dzisiaj, nakarmimy psy. Będzie dobrze. Oh, Philadelphia. We're home. I mean, we're far from home, but it feels like we have finally turned. Homer's Odyssey, it's David and Blondie's Odyssey. David and Blondie's Odyssey. Oh man. It's still super hot outside. It's just so freaking hot. But it's better than it was. W momencie, kiedy usunąłem ten materiał z tamtego filmu i obejrzałem go sam jeszcze raz przed opublikowaniem go na YouTubie, stwierdziłem, że jest lepszy. Czasami jest również tak, że dane ujęcie po prostu nie wychodzi. Z jakichś tam powodów ktoś zakłóci, jest hałas, stanie się nagle coś, czego nie oczekiwaliśmy, co zupełnie wybije mnie z rytmu, albo po prostu zapomnę tego, o czym miałem mówić. Fotografując najbardziej istotne momenty z ludzkiego życia od 16 lat, takie jak what? We're about to shoot an interview with one of the vendors that we connected here with. Very proper English, David. Teraz odbiegnę na chwilę od głównego tematu dzisiejszego filmu, bo muszę wspomnieć o jednym z naszych widzów, który ma na imię Mariusz. Mariusz przysyła mi korektę napisów po polsku, napisów, które dołączam do każdego filmu po to, żeby nasza publiczność miała możliwość oglądać je lepiej. Czasami mówimy po angielsku, napisy są wtedy po polsku. W momencie jak mówimy po polsku, napisy są po angielsku, żeby jakoś to wszystko połączyć. Widz o imieniu Mariusz wprowadza korekty, wyłapuje błędy w moich napisach i podziwiam go za to, że zadał sobie trud spisać te wszystkie błędy już z 3 odcinków, zrobił to do 3 różnych odcinków w dokumencie PDF. Przysyła mi ten dokument PDF, czy też PDF
przysyła mi te dokumenty w e-mailach, czyli wszystko jest to naprawdę ładnie i zgrabnie zebrane i pomaga mi to wprowadzić korektę do tych napisów, ponieważ wszystkie te napisy są robione przeze mnie osobiście. I oczywiście często mi się zdarza tak, że zrobię jakąś literówkę albo napiszę coś niepoprawnie ortograficznie, albo walnę jakiś błąd. Więc Mariusz, dzięki wielkie za Twój wkład. Teoretycznie YouTube pozwala na wprowadzanie korekty i dodawanie poprawek widzom do filmów, które zezwalają na takie poprawki. Nasze wszystkie filmy na te poprawki zezwalają, ale okazuje się, że korekty i sugestie mogą być dodawane tylko do tytułu albo opisu filmu. Jeśli film napisy już ma, to YouTube nie pozwala wprowadzać do nich korekty, co jest trochę dziwne dla mnie, bo w tym miejscu właśnie najbardziej te korekty widzów byłyby przydatne. I wtedy naprawdę by się przydało, gdyby te wszystkie korekty, które na przykład przysyła Mariusz, mogły być od razu wprowadzane, żeby kreator mógł sobie tylko wejść na edycję tego filmu i zatwierdzić te korekty albo je odrzucić, prawda? To by było naprawdę fajne, więc polski YouTube, jeśli słuchacie tego, i angielski YouTube oczywiście, jeśli słuchacie tego i czytacie napisy angielskie, to jest moja sugestia, żeby umożliwić widzom, publiczności wprowadzanie korekty do napisów, do tłumaczenia napisów na dole pod całym filmem, a nie tylko do tytułu i opisu filmu. Na koniec podziękowania dla wszystkich z Was, którzy przysłali sugestie na temat polskiego gizma, polskiego wichajstra, czegoś związanego z produkcją jedzenia, jakiegoś urządzenia, które mogłaby promować firma Verve Culture. Jeśli nie widzieliście naszego filmu na ten temat, to oczywiście serdecznie zapraszam. Sprawa jest nadal aktualna i otwarta. Szukamy polskiego gizma, jednego wyjątkowego, świetnego, ludowo ozdobionego narzędzia, wichajstra, gizma, które będzie następnym promowanym produktem w firmie Verve Culture. Będziemy w Polsce przez cały sierpień i aktywnie będziemy osobiście szukać tego właśnie wichajstra. Wszystkim pozostałym dziękujemy za Wasz czas, uwagę, lajki i subskrypcje. Do zobaczenia za 3 dni! I am trying to remember to record myself vlogging during this trip, but to be honest with you, I am really terrible at that. The sweat is literally dripping into my eyeballs and making them sting.